Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, kiedy to jest Gamecast, biznes w grach, podcast nie tylko o grach i nie tylko o pieniądzach, ale dzisiaj będzie w końcu bardziej o marketingu i bardziej o pieniądzach, bo z nami jest Dawid Biegun, community manager w Tejonie i producent w Games Operators. Witaj, Dawidzie. Witam. Dziękuję, że jesteś. Masz dużo do opowiedzenia dzisiaj, więc tak jakby u mnie we wtorek Kostek Kalicki i gadał przez nieprzerwanie praktycznie przez cały program, więc ja w ogóle nie będę zadawał tobie pytań. Tyle masz rzeczy do opowiedzenia, że odpalasz się jak karabin i zaczynasz. Powiedz, co tu u ciebie ciekawego słychać. Aktualnie bardzo dobrze. Dobre announcementy ostatnio się przewinęły przez Tejon, bo tam ogłaszaliśmy samostójkę do Robocopa od dawna, że tak powiem, w produkcji. A poza tym, no, ploteczki w samym naszym game devie, kryzysy game devowe, upadki, coraz mniejsze eventy. No, dużo się dzieje tak naprawdę. Powiedziałeś, że tak dużo do powiedzenia, z jednej strony dużo do powiedzenia, z drugiej strony co z nich jest wartościowe? Nie wiem. Natomiast dotarło do mnie kilka dni temu, patrząc sobie, to już mamy 2025 rok, ja tak, o cholera, leci 9 rok tej branży. Ja takie, co tu się już dzieje w ogóle, nie? Tyle lat, tyle studiów się tam przewinęło po prostu. I ja w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak ten czas zapiernicze tak naprawdę w tym momencie. Tak. I jednocześnie to taki czas, w którym nie wiadomo, co będzie jutro. Nie wiadomo, które studio znowu ogłosi, że upadło, albo sprzeniewierzyło pieniądze inwestorów, albo kolejny zagraniczny publisher. Ja tak przeszacował zatrudniając dodatkowe 500 osób. I powiedz, jak to wygląda... Coś na giełdzie, albo coś wcisnął na giełdzie ciekawego. Tak. No ja wiem, że ty jesteś wielkim antyfanem giełdy, albo tak przynajmniej. Myślę, że może nie antyfanem, ale mocnym sceptykiem i między innymi też to była jedna z decyzji, dla których ja ze studiów, które były na giełdzie się, że tak powiem, ewakuowałem i teraz jestem w Tejonie, który jest, że tak powiem, niezależny, wolny i sam sobie sterem, wiatrem i okrętem i tu się czuję na tyle fajnie, ponieważ pewnie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w przeszłości, kiedy jesteś na giełdzie i prowadzisz tam marketing, komunikację, trailery, wszystko. Działasz na zupełnie innych jakby wodach. Nie możesz sobie przygotować announcementu i trzymasz go w tajemnicy i out of nowhere zaskakujesz świat i wszyscy normalnie klaskają pośladkami i zadowoleni po prostu ci gratulują. Nie, tam wszędzie same raporty, tu musisz wszystko pilnować, żeby nic nie wyciekło. Jakieś sytuacje kiedyś były w All In Gamesach, że jakiś tam jeden z community managerów gdzieś tam zlikował datę, to później trzeba to wszystko odkręcać, trzeba to ratować. No, nie jest to przyjemne. Nie jest to ten game dev, o którym ja marzyłem za dzieciaka, żeby wejść do tego, więc no, to jest trochę inny świat. No, inna kwestia, że czy zlikowanie daty premiery ma tak naprawdę jakiekolwiek negatywne konsekwencje dla kogokolwiek robiącego gry? Dla studia nie. Dla inwestorów jako że tak powiem, rzecz wpływająca na wartość, dla nich to jest istotne z tego względu, że oni sobie tam spekulują. Ile razy było tak, że wychodzimy, to jest pozytywna informacja, wszyscy myślą, duża gra, duża informacja wpłynie na dobrą ocenę tutaj, wycenę spółki, a się okazuje, że zamykają sesję o 17:00, patrzysz na a całego dnia od rana do announcementu wszystko leci w dół po prostu, bo coś. Nagle wyprzedają, nagle pozbywają się. Znowuż jakby rozumiem, tak, że takie rzeczy się dzieją, ale jak na tym się teraz zastanowisz, to co powiedziałeś swoją historię z All In Games, jeśli taki leak wyszedł, ja rozumiem, że to może mieć duże znaczenie dla GTA, dla Skyrima. Ale też jakby to nie jest znaczenie destruktywne, jakby nikt nie straci, nikt w życiu nie powinien stracić za to pracy. Nie, bo to nie robi nic złego, to nie psuje gry, to nie psuje rozrywki, to nie tracisz pieniędzy na tym, nie? Więc jakby, jak mówisz, że u polskiej spółki, która jakby jest w kondycji, w jakiej jest, tak, nie oszukujmy się dzisiaj, to jeśli były tego typu problemy i ktokolwiek się przejmował tam, w mikrospółce
wówczas i dzisiaj bardziej niż wtedy, ale wtedy także, tak? To nadal była mikrospółka w porównaniu do zagranicznych podmiotów, tak? Nawet do polskich podmiotów, tak? To jednak to dlaczego ktokolwiek miałby się tym przejmować, że gdzieś tam w polskim studiu jest leak daty? To nie ma absolutnie znaczenia. Żaden inwestor w ogóle nie powinien na to zwrócić uwagi. Nie? To jest powinien, ja tak, rozumiem jakby sceptyczność i tak dalej i to, o czym mówisz, tylko tak naprawdę tak szczerze się na tym zastanowić. Jakby koncepcja jakby giełdowa w perspektywie gier jest niezgrana. Tak? Bo większe rzeczy, za które tam się gdzieś tam człowiek gorączkuje, bo spadł kurs, jest związana z niczym realnym. No wszystko się opiera na spekulacji, więc... To i super. Co ja bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć? Ja mogę jedynie powiedzieć optymistyczne zakończenie tego, że jak ktokolwiek się spotka z podobną sytuacją i na przykład wycieknie wam gdzieś informacja, ale nie tak bardzo szeroko, czyli powiedzmy, że kilku na przykład dziennikarzy dopadło tego screena na przykład i gdzieś go miało zapisanego, odezwijcie się do nich, tak jak wtedy, my sobie pogadaliśmy z nimi, zrobiliśmy to w ten sposób, że dziennikarz tego nie publikował dalej, bo się z nim dogadaliśmy na ekskluzywa, że na przykład tydzień po premierze dajemy wam informację jakąś tam, wiadomo, ekskluzywną, jakąś fajną, plus jeszcze dajemy wam pierwszeństwo w wywiadzie na przykład na temat zarządzania kryzysem, czy coś takiego w tej sytuacji. Więc da się z tego wyjść kreatywnie, tylko trzeba tych ludzi też traktować po ludzku i w tym momencie... Tak, i trzeba to potem super zraportować dla giełdy, żeby kurs podskoczył. Tak. Co jest niemożliwe. Tak, ale dobrze. Jak niektóre spółki trzeba informować, podpisano umowę wydawniczą ze Steamem, a to znaczy, że założyli konto na Steamworksie, nie? Takie kreatywne raporty. Niektóre tak, no spółki. jakby starałem się przez tyle lat jakby unikać wspominania z Infabrika na swoich odcinkach. Ale Ja nie powiedziałem tego. Nagle widzę, że to ja powiedziałem. Jakby po tylu latach powiem ci szczerze, tego, że z tej spółki, która jest umoczona, to jest mało powiedziane. Tak? Jeśli ktoś tam z tej spółki i tu jakby tylko kopiuje przekaz z Twitterka inwestycyjnego game devowego, że ktoś miał czelność znowu wyskakiwać z jakimś komunikatem z tyłka wziętym, tak? Bo to nie był komunikat o tym, że spółka żyje, nie ma nowe pieniądze i w końcu zaczyna robić gry. Nie, to znowu było to samo, ten sam pierdół przekaz, nie? Wysłaliśmy maila do Microsoftu, nie? I jakby ja sobie myślę, można to robić przez rok, można to robić nawet przez 2 lata, ale jak już wszyscy w branży, wszyscy absolutnie wiedzą, że jesteś spółką bullshitem, to w pewnym momencie sobie powiedz, okej, dobra, to już ile mogliśmy, to na tym zarobiliśmy. Mocnych słów, ale rozumiem przekaz. W sensie tak, bo to rzeczywiście, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to chodzi o to, że te raporciki po prostu wychodziły tak creepy. Tak naprawdę, czym jest ta informacja? Bo wychodzi raport tam, nie wiem, czy to jest EBI, czy EPI akurat, nie wiem, który z nich akurat obejmuje coś takiego, bo już dawno akurat nie pisałem takich raportów i nie pamiętam. Natomiast w sytuacji, kiedy zakładasz konto deweloperskie na Xboxie, albo na PlayStation, albo na Steamworksie i opisujesz to w sposób tak kreatywny, że podpisałeś umowę wydawniczą i to brzmi tak, jakbyś na przykład miał być, nie wiem, w kolejnym pasie na Xboxa na przykład, nie? Czy coś takiego. To, co daje takie jakby poglądy, Zostawmy to. Ja rozumiem, że małe spółki starają się przeżyć jakoś tam. I jakby te duże też mają z tym problem, bo te same toksyczne mechanizmy potem te większe spółki, realne spółki robiące gry też muszą się do tego dostosować i de facto w niczym to większym jakby nie pomaga. Niemniej jakby Tejon jest dzisiaj gigantem polskiej branży growej? Tejon na pewno nie jest gigantem, z tego względu, że to nie jest korpo. Ja też pracowałem wcześniej w Techlandzie i to są zupełnie inne mechanizmy, które działają wewnętrznie. Liczba osób... Ile teraz osób jest w Tejonie? Dziewczyny z HR pewnie by mnie teraz zabiły, natomiast ja tam strzelam z informacji publicznej, wychodzi około 130-140 osób, coś takiego. Nie będę teraz jakby zmyślał danych, natomiast wydaje mi się, że to jest około 120 plus, coś takiego na pewno. Więc nie nazwałbym tego gigantem, bo
jakby w czasach takiej świetności. Wydaje mi się, że brytyjski Farm 51 też był około tego, jak jeszcze miał tam jakiś outsourcing czy coś takiego. Natomiast Tejon w tym momencie ma naprawdę taką po publishingu, po wydaniu w zeszłym roku Robocopa, naprawdę twardą taką podwalinę, żeby ludzie ufali, że będzie robił dobre gry. Bo wiadomo, w przeszłości Tejon miał tam mocniej lub lepiej oceniane gry. Później wyszedł Terminator, który był fajnie oceniony, ale to, co się stało w zeszłym roku z Robocopem, no dla mnie jako osoby jeszcze wówczas nie pracującej w Tejonie, było to niebagatelne zaskoczenie. W sensie takie zrobienie gry w sposób wierny filmowi, który się spodoba, zadziała na sentymencie, zagra na tych emocjach ludzi, że tak powiem, oglądających Robocopa na końcówkę lat 80., początek 90. No, moim zdaniem to trzeba mieć jakby pomysł na siebie i trzeba coś zrobić w sposób jakby, nie wiem, trochę bardziej kreatywny, bo to nie jest shooter, który robi piu-piu i zabijasz sobie ziomeczków na prawo i lewo, tylko tam masz dużo takich elementów, które bardzo oddają ten film, nie? Czyli na przykład, wiesz, te takie wolne, robotyczne chodzenie niemalże, nie? Gdzie tak jakby czujesz każdy krok, stąp, stąp, stąp. Ludzie do dzisiaj piszą w komentarzach, że jest to jedna z licznych gier, w której sobie na przykład, nie wiem, przechodzą grę z pierwszą bronią, bo to jest ten pistolecik taki kultowy, więc gra to na tych emocjach i działa. I to działać będzie jeszcze teraz przy tym DLC-ku, który też jest fajnie zrobiony, przynajmniej w mojej ocenie, nie będę tutaj spoilował, natomiast no, jest dobrze, jest dobrze. To znaczy inaczej. To nie jest nie jest Tejon Corpo na set osób, ale na dzisiaj kilkudziesięcioosobowe studio robiące IP z Hollywood, 2 IP z Hollywood jest, no rozumiem, że jakby skala produkcyjna ilości osób jakby jest mniejsza niż, nie wiem, Bluebera, ale czy Tejon nie jest na tej samej półce co Blueber dzisiaj? Tak, w stronę Bluebera już bym bardziej tutaj wkładał. Wiadomo, to nie jest CDEP, to nie jest Techland, którzy tam jadą sobie, że tak powiem, w topce. Natomiast myślę, że Blueber... No ale to jakby CDEP i Techland jakby sami są tylko na tej jednej półce chyba. Tak, dokładnie. Ja bym to trochę porównywał do tych generacji Pokemonów, nie? No i to pierwsza, największa, to nazwijmy to tam, wiesz, Techland, CDEP i tak dalej. W tej drugiej były, nie wiem, faktycznie właśnie Blueber, Bici, Tejon tutaj można znaleźć, no i później już tam niżej schodzimy, to takie AA+, i tak dalej, i schodzimy do innych, mniej więcej w ten sposób bym to kategoryzował. No i właśnie. Mamy dzisiaj taki fajny podział w polskiej branży game devowej, że jest ta topka i potem jest kilka mniejszych półeczek po drodze, bo jak wcześniej ta piramidka była prostsza i nie 2-3 poziomowa, to dzisiaj ta druga liga, czy nawet ciężko powiedzieć druga liga, tak, bo to jest... Nazwijmy to może pierwsza klasa i ekstra klasa, gdzie tam będą CDP i Techlandzie. To jest mniej, że tak powiem, to jest bardziej, że tak powiem, moim zdaniem sprawiedliwe oddanie. No tak, no to niech będzie Liga Mistrzów i potem ekstra klasa, tak. No to ta ekstra klasa polskiego game devu się zrobiła bardzo, bardzo duża. To jest kilkadziesiąt firm, każda z kapitalizacją czy perspektywami idącymi w setki milionów złotych, w zespoły od tych 50 osób, czy tam 40 osób wzwyż, tak, bo tam mamy i z jednej strony, nie wiem, Creepy Jarów, tak, których jest kilkadziesiąt osób, ale mają perspektywy, po drodze jakby zahaczając o Blanków i Zakazane, tak, więc jakby też studia, no z perspektywami, bo jak ma się te kilkadziesiąt milionów złotych na grę od wydawcy, no to jakby jesteś w punkcie no, bardzo komfortowym. I w tym Tejon. I co się może wydarzyć, jeśli mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt studiów robiących gry w AA+, tak to nazwijmy? AA+. Co się może stać? No, to na pewno mamy przede wszystkim walkę o pracownika, nie? W tym momencie z jednej strony, a z drugiej strony... Macie Wydaje się, że... z tym problem? Sorry, że pytam o HR-owe kwestie, ale...
Nie, wydaje mi się, że w tym momencie mamy taki, i co ostatni GIC na przykład też prezentował, że mamy dwa problemy. Z jednej strony każde, nazwijmy to nie studia te indykowe, bo oni zawsze sobie tam poznajdują jakichś ludzi w jakiś dziwny sposób. Natomiast ciężko znaleźć wyskillowanych ludzi, którzy by chcieli zmieniać pracę, bo oni się boją aktualnej koniunktury na rynku, która jest niestabilna i wolą bezpieczne miejsce i przesiedzieć tam kilka lat, aż się sytuacja na rynku troszkę uspokoi, żeby móc znowu jakby tam sobie ze swoją karierą pozwolić bardziej fantazyjnie pokombinować, żeby jakoś rozwijać. I to bardzo widać. Z jednej strony na Gitsu w tym roku i na innych eventach i jestem ciekawy właśnie, jak chłopaki przyjadą od nas z GTC, który już jest niebawem, jak tam będzie, ze względu właśnie z rynkiem, że tak powiem, pracownika, jak tam będą HR-owcy i headhunterzy działali. Natomiast w Poznaniu to było tak, że spotykałem dziesiątki ludzi, z którymi pracowałem w przeszłości, właśnie z Farmy, z Techlandu, z jakichś tam z Olinów. I ci ludzie chodzili i po co przyjechaliście na Gica? No szukam pracy, a co robisz? No robię jakieś tam tu apkę dla banku, tu grafiki jakieś na zewnątrz. Jakby to ludzie, którzy już jakby wypadli całkowicie z game devu przez to, że jest ciężko i oni teraz za wszelką cenę czego szukają, a HR-owcy mają problem z znalezieniem takich wyskillowanych, że tak powiem, nie? Tych seniorów. Więc mamy takie dwa problemy. Z jednej strony niechęć, z drugiej strony brak nowych pozycji, więc... Ale okej, no to... Znaczy wiem, że HR-owo zawsze jest źle, bo albo ktoś za bardzo szuka pracy, albo nie można nikogo znaleźć do pracy, więc w perspektywie branżowej zawsze jest źle, bo albo pracodawca ma problem, albo pracownik. Ale w dzisiejszych czasach ja przynajmniej tak to z boku, jak to obserwuję, wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, znaczy niekomfortowym, bo jest trudno, ale jednocześnie wczoraj wyszedł artykuł na Gramie o koreańskich inwestycjach w Polsce, które jak tam sobie dobrze policzyłem, nawet nie wiedziałem, zainwestował czy Krafton, czy NCSoft, czy Neowis, łącznie tam to już poszło w setki, znaczy ponad setkę milionów złotych, tak? Bo tam tu 6, tu 12, tam 2, tam coś tam, więc 100 milionów złotych, tak, na gry, które jakby jeszcze kawałek będzie dosyć spory, zanim to wyjdzie. I w trudnym miejscu jesteśmy branżowo, ludzie się zwalniają i tak dalej, a jednocześnie ja na GTC... Ludzie się sami zwalniają, nie wiem. Ludzie są zwalniani. Ludzie są zwalniani, bo się... Może inaczej. Bezpieczne PR-owo odpowiedź dla wszystkich tych studiów jest: projekty są zamykane. Tak. Przeglądamy opcje strategiczne i alternatywne formy zatrudnienia. Tutaj Dungeons of Amber Griffin rzuca, że trzeba kłamać HR-owcom, nic nie kumają, odhaczają checkboxy, nie mają pojęcia na podstawowe tematy związane z tworzeniem gier. Jeden checkbox mi nie odpadasz. Nie wiem, czy to nie jest za surowe określenie HR-u, bo ten game devowy HR jest też taki specyficzny, chyba stosunkowo młody jako branża tak naprawdę, tak? Bo chyba HR-owcy w IT trochę ten segment rynku tam jest starszy o tą dekadę, a w tym naszym game devie ten HR game devowy jest taki na pierwszym etapie, tak bym to nazwał. Dobrze to czuję ten temat, czy nie? Jak to z swojej perspektywy wygląda? No ja tak czytam ten komentarz i tak naprawdę jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i to jest zupełnie odpowiedź na wszystko na to, bo z jednej strony rzeczywiście spotykałem się i nawet u siebie, jak tam zmieniałem studia, dokładnie z takim podejściem, że dokładnie, checkboxy, nie? Jest 5 lat w game devie, zrobił event, a z drugiej strony lądowałem na takich rekrutacjach, gdzie rzeczywiście byłem przemielony tak naprawdę z wszystkich, że tak powiem, z naszego podwórka rzeczy, nie? Czyli powiedzmy już były takie przygotowane pytania jakby i takie know-how tak naprawdę, a odnośnie eventu coś tam, a robienie asetów, wiesz, graficznych, coś tam, a ogarnianie prasówek, a ogarnianie, więc pewnie wszystko zależy i pewnie od skilli tych HR-owców później mocno wychodzi, kogo zatrudniają i możliwe,
że właśnie te dobre studia w Polsce mają tych lepszych HR-owców, którzy potrafią jednak wyciągnąć z tej rozmowy i rekrutacji więcej, a nie tylko jadą na te pytania standardowe z checkboxów, żeby sobie tam zaliczyć. I zresztą jeszcze kolejne pytanie się pojawiło od Dungeona. Tak, że powiedzmy po 20 rozmowach jest w Polsce i Anglii i że schemat się powtarza. Jakby ja to rozumiem, że HR ma swoje plusy i minusy, ale ciężko też odnaleźć w tym, bo nawet same przemielenie też nie zawsze jest rozwiązaniem i taki porządny HR to jest jednak ciężki kawał chleba. Zresztą nie dziwię się, że jest tyle globalnych firm specjalizujących się w HR-ze pod gaming. Tak? Bo takich firm na świecie jest. To jakieś studia, nie? Jakieś 8-bit, coś tam, mnóstwo jest takich. To jedno, ale na całym świecie, jak my sobie to gdzieś tam researchowaliśmy w pewnym momencie, to jest ich co najmniej setka, jak nie więcej na całym świecie. Co mi się wydawało absurdalne, że nawet musi być outsourcing pod to stricte związany. To znaczy, że jest na to jakieś tam zapotrzebowanie i jest to trudny proces, ale to już jakby może nie wchodźmy głęboko w HR, bo na koniec dojdziemy, że no jakby najlepiej jak prezes wszystkich zatrudnia, przynajmniej bierze na siebie tak, to było najprostsze. Z mocnego stwierdzenia, że prezes wie, co się w studiu dzieje i o co chodzi w game devie, to poruszyłeś bardzo istotny temat teraz. No to jakby inna kwestia, nie? No jakby do pewnego momentu do tych 20-30 osób w firmie, to jeszcze szef wie, o co chodzi, nie? Ale jak tam ma 60, czy 70, czy 80 osób w studiu, czy w jakiejkolwiek organizacji, bo jak ktoś ma zakład produkcyjny, ma 70 chłopa na zakładzie i 10 osób w biurze, to i tak ten prezes nie wie wszystkiego i nie będzie wiedział i tak wygląda. Ale czy to tylko chodzi o ilość? Nie powiedziałem, że tylko o ilość, bo w momencie, kiedy mamy prezesów, którzy są powiedzmy z game devu albo około z IT na przykład, wiesz, tam programowali coś tak dalej i rozwijali biznes i tam jakoś zaczęli to robić i później weszli w game dev, a panowie, którzy mają tam powiedzmy, nie wiem, właśnie na bankierze 1000 wiesz, różnych spółek, że tak powiem, obgadują sobie regularnie i tak naprawdę są biznesmenami, a nie jest pan prezesem, no to jest zupełnie inny scope wtedy, nie? Zresztą tutaj dobrze, zostawmy na razie. Na razie się od CEO. Zostawmy Twittera, zostawmy HR. Ja ci powiem tak, ja nie wiem z czym jechać, z jakim feelingiem na GDC. Bo od 2 lat słyszę to samo, że ten rok w końcu będzie tym dobrym rokiem. Teraz zacząłem słyszeć więcej negatywów, że ten rok będzie nadal zły i że lepiej to będzie za 1,5 albo za 2 lata. I jednocześnie cały czas mam takie sprzężenie zwrotne pod tytułem jest źle, ileś tam set osób poleciało na bruk. A potem, że ktoś tam podpisał deal i ma $10 milionów. I potem znowu coś się wywaliło, jakaś AAA gra albo nawet AA gra. Już nie wspominam farmy, tak, no bo to jest jakby oddzielny zupełnie case i jakby Oj, czyżbyś czytał liczby sprzedażowe mniej więcej na Steam Database? Tak troszeczkę, no to ale to nawet sama kwestia, wiesz, sama kwestia recenzji, tak, Chernobylite'a, więc to jest chyba też duży problem, nie? I jakby mam codziennie jest inna wiadomość marketingowo ewentualnie opogadać jeszcze później, ale to wrócimy do tego sobie ewentualnie tam marketingowo. Inaczej, za chwilę wrócimy do Chernobylite'a. Powiedz mi, z czym ty byś pojechał na GTC? Z jakim feelingiem? Bo ja jak pojadę, to powiem... Myślałem że pytasz o gry i tak. Nie, to gry zaraz też do tego wrócimy. Do wszystkiego wrócimy za chwilę. Jak ja pojadę, nie wiem co mówić. Będę mówił, że nie wiem o co chodzi. Codziennie jest jedna dobra i jedna zła wiadomość. I to jest tylko kwestia, w którą chcę uwierzyć i co chcę robić jutro. A co ty byś powiedział? No ja z GDC mam mieszane uczucia, z tego względu, że właśnie tak jak powiedziałeś, to takie, że kolejny rok będzie lepszy, to już kilka lat trwa i nikt nie przyjeżdża, że tak powiem, z tych osób takich powiedzmy z mojej bańki, którzy mogliby powiedzieć coś takiego zajebiście. Zajebiste kontakty, zajebiste toki, zajebiste wykłady, coś takiego. Naprawdę nie mają takiej informacji, raczej to jest takie, no spędziłem 40, nie wiem, byłem na 1 000 000 spotkań, z czego
tak naprawdę, nie wiem, 2 jakieś realne z tego kontakty biznesowe weszły na przykład, nie? Albo miałem 1 000 000 spotkań, albo na przykład miałem rozrzucone wszystkie spotkania po całym San Francisco i nawet na te Moscone Center chyba, czy jakoś tak się tam to nazywa, że chyba ani razu nawet nie weszli, albo weszli odebrać wejściówkę i już tam więcej nie wrócili na przykład, bo nie mieli nic więcej czasu, a i tak się wszystko zmarnowało. Albo zmarnowane pieniądze, bo drogi lot, drogie wszystko. Nie mam takich dobrych jakby case'ów, które potwierdzałyby, że optymistycznie warto jechać i na pewno z tego coś będzie. Raczej to jest coś w stylu takiego, nie wiem, podtrzymania. No i okej, to networkingu. z czym wy jedziecie, w sensie ty nie jedziesz, ale Tejon jedzie i z czym tam jedziecie, z jakim feelingiem was jako organizacji jedziecie na GDC? Chyba bardziej tak, jak teraz właśnie powiedziałem. Podtrzymywanie relacji, podtrzymywanie jakby kontaktu z licencjodawcami tak naprawdę, bo my tam mamy właśnie od MGM, właśnie od Robocopy i tak dalej, różne tam rzeczy takie filmowe. I szukanie raczej niczego takiego, co by dla nas było game changerem. Co bardziej biznesowo tam chłopaki będą robili i ja się tam, że tak powiem, to nie moja branża, więc za bardzo się na tym wiem, co tam mają w planach. Natomiast kwestia jest taka, że bardziej właśnie takie jakby podtrzymywanie wszystkiego, co dotychczas było i pokazywanie, nadal jesteśmy, nadal robimy, nadal możecie nas liczyć, że będziemy tam dowozili, natomiast nikt na game changerze raczej nie liczy, bo ta impreza już tego nie oferuje. Okej, to jakby pomijając GDC jako jest imprezą, ale to nadal jest impreza, gdzie można tam prawie wszystkich spotkać. Bo de facto nie ma innej, ważniejszej imprezy, więc jakby jaki tam jest feeling, czy tam jest game changery znajdziesz, czy nie, to chyba jest drugorzędne, bo po prostu nadal musi być jedno miejsce w roku, gdzie się wszyscy spotykają. Niemniej, ja osobiście, jak myślę o was, o Tejonie, ciemnymi nocami i w poduszkę, to myślę sobie, wow, jak dostaję deki od różnych studiów i potem się z nimi spotykam, to dosłownie z tych przynajmniej spotkań, które ja mam zaplanowanych, tam parę, 10, to tam może jedno studio się zbliża do waszej skali. To nie jest tak, że tam jakby jedziecie, czy nie jedziecie tam potwierdzić, że jesteście, jest fajnie i żyjecie. Jesteście niesamowitym success story. Jesteście de facto flagshipem polskiego game devu tak naprawdę. Obok Bluebera i Bitów i tak dalej, i tak dalej. Więc wy tam powinniście jechać na śniadym koniu od Lisowczyków, który ma tam popitalać po globalnym game devie, bo zrobicie kolejną super fajną grę, solidną, tak? Może nie AAA, ale solidną, porządną grę. Więc jakby to jest bardzo dużo. W porównaniu do gier, które ja dostaję deki, które chcą po 2, 3, 4 miliony euro za jakąś tam gierkę, delikatnie powiedzmy, to wy wyglądacie jak studio z innej galaktyki, nie? I jakby myślę, że to jest mega przekaz, nie? Bo jak ja bym jechał z message'em Tejona, to bym mówił bring it on, jestem tutaj. Zrobiliśmy to i jakby mamy stabilną organizację, stabilne pieniądze, obecność nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Jakby co chcecie, żebyśmy z wami zrobili, bo zrobimy, możemy wszystko. Nikt nie wie, co się dzieje z zamkniętymi drzwiami. Tyle ci powiem. Okej, dobrze. To się cieszę, że mi to potwierdziłeś, że tak jest. No to dobrze. To już ja teraz potwierdziło mi się tylko to, co chciałem, żeby się potwierdziło. I myślę, że w tej takiej mainstream... Bardzo fajny komplement, że tak powiem, usłyszeć z innego point of view po prostu. Inaczej, mi się wręcz wydaje, że za mało ludzi w branży, nie branży jakby tak was postrzega. Ja myślę, że więcej powinno do ludzi usłyszeć o waszych sukcesach, tak? O jakby tej skali. Gdzieś tam nawet jak z ludźmi branżowo rozmawiam, bo nie wszyscy są we wszystkich segmentach,
to ta znajomość Tejona i sukcesów waszych jest taka, że zdecydowanie mogłaby być większa. Ja myślę, że jesteście na początku takiej To jest bardzo też coś- długiej, to jest fajnej też drogi. coś- Nie? To jest też coś, nad czym właśnie sobie teraz pracuję i pracujemy, żeby pokazywać się na podstawie właśnie takich twardych dowodów dobrze dowiesionej roboty, czyli powiedzmy tutaj właśnie Robocop na dużej ilości sprzedanych kopii, dobrych recenzjach. Natomiast wszyscy w studiu, myślę, że to jak jeden mąż mogą powiedzieć, i to nie jest fałszywa skromność, ale nikt nie chce obiecywać gruszek na wierzbie i nikt nie chce po prostu zrobić takiego trochę marketingowego bullshitu. I Okej, może to wychodzi ze ja... skromności, może to wychodzi z powściągliwości, natomiast myślę, że step by step, i ja to widzę chociażby nawet w liczbach, wiesz, powiedzmy tych wszystkich rzeczy od mojej komunikacji, jakby, wiesz, tam z community, z graczami, z mediami, influencerami, że to cały czas tam rośnie w sposób taki zgodny z jakimi, nazwijmy to z marketingowymi jakimiś milestone'ami, po prostu, wiesz, pojawia się coś, idziemy w górę, pojawia się kolejna sytuacja, idziemy gdzieś tam w górę, natomiast na pewno nie będziemy krzyczeli na prawo i lewo, że hurdur, jesteśmy mesjaszem polskiego game devu teraz, uwierzcie w nas i bo... Nawet bo nie tak, o to mi chodzi, nie? Zasłuchaj. Przepraszam, że zbyt obrazowo, Okej, żebym to okej. rzucił. Bardziej mi chodziło o takie pewność, nie? Bo jakby to też jakby w komentarzu że- widzisz, nie? Że nie każda impreza ma być game changerem, tu Kra Kukas pisze i zależy, co chcecie osiągnąć, tak? Więc jaką macie strategię? Ja to rozumiem, że też macie swoją strategię na taki humble też podejście i ono to jakby nie jest wyjątkowe, bo sporo studiów, sporo gości, których mają podobne podejście. I ja to rozumiem, szanuję, ale jednocześnie czasami trochę mi brakuje takiego boldness w tym wszystkim. I ja wiem, że to jest trochę wpisane gdzieś tam w tą naszą polską specyfikę narodową i że jak zrobimy dobrze, to wtedy będziemy się chwalić i tak dalej. I no tu też Krakos mówi, że nie widzę Tejona na meet to matcha. No właśnie, więc jakby to nie A, chodzi o z to, tego żeby się względu, do was że ludzie ustawiali w sloty kolejce i spotkaniowe, jakby... Tak, sloty spotkaniowe były już zamknięte, zanim jakby się w ogóle meet to match No. odpalił, więc jakby to jest to, że meet to match jest jakby... Nie wiem, na meet to match jakby rzecz jechało studio, to rzeczywiście jednego dodatkowego bizdeła na przykład wysłać na meet to match, który by tam ogarniał jakieś spotkania, nazwijmy to takie randomowe, że tam się ustawiam w kolejce i on tam będzie przeklikiwał 400 maili po prostu accept, deny. W przypadku, kiedy ma się jakby ustalone cele, które chcesz tam ogarnąć na GDC, czy na jakichś innych w ogóle takich biznesowych jakby wyjazdach, no meet to match chyba już od dawna nie spełnia swojej roli. Spełnia, myślę, dla tych, którzy szukają tam tego pierwszego, drugiego, trzeciego kontaktu, nie? No bo jakby dla kogoś, kto tam jest 8 raz na GDC, to tak, to meet może nie jest dla niego niezbędny, tak to powiedzmy, nie? Ale jednocześnie dla wszystkich młodych studiów, które są tam pierwszy raz. To jest crucial, to jest, żeby to się I zrobiło. pamiętaj, że większość chyba odbiorców, czy strzelam, że będzie to pewnie z 40-50% odwiedzających, będących na GDC po to, żeby być na GDC, jest tam po to, żeby zrobić swój pierwszy deal. I taki No, ale no przecież meet to sam match. meet to match, nawet jeśli nie dojdzie do spotkania, to ten system dla mnie, na przykład jak zaczynałem w ogóle w Game Day 2016-17, kiedy tam jeszcze Get Even, Farm i tak dalej, no to mimo nawet niektórych spotkań nie dochodziło, to od tych wszystkich wychodziły kontakty, mailowo, Tak, później deale tak, jakieś, tak. wszystkie i tak jakby to był pierwszy krok, żeby poznawać ludzi z dużych firm, z dużych jakby projektów, z dużych outsourców, to nie, no ja temu to nie odbieram całkowicie w ogóle Tak. zasług, bo No i dobrze, ja rozumiem, że jakby dzieje się, ale nie możesz powiedzieć, bo to, ale jakby... dzieje się, Działa bo się. świetny ten announcement wjechał, więc ja jestem mega zadowolony. Nie, no i tym bardziej, więc jakby wróćmy do tego, bo mieliśmy, tak, więc co teraz macie na talerzu, co więcej powiesz o Tejonie? No to Robocop, Rogue City, teraz Unfinished Business udało się zachować w tajemnicy do dnia announcementu, do eventu na Kona, naszego wydawcy, który zrobił reveal 6 w czwartek, tak, tydzień temu tam. I że tak powiem, od tygodni przed samym announcementem już czytaliśmy sobie komentarze, co ludzie cały czas tam zarzucają, zarzucają nas pomysłami i pytaniami, nie, że zarzucają nam, że coś jest złego, żeby zrobić co w grze i tak dalej. I muszę przyznać szczerze, że nieumyślnie albo niespecjalnie pokryliśmy
znaczną część tego wszystkiego, o co ludzie prosili. Ludzie prosili o Robocopa, o DLC, o to, żeby pojawiły się jakieś konkretne nawet jednostki w grze, czy coś takiego. Pojawiają się w trailerze, który był robiony o wiele wcześniej, zanim się te komentarze pojawiły. Co tam teraz? Dlaczego jeszcze była cała decyzja o tym, żeby był standalone tak naprawdę? Bo to było za duże na DLC-ka. To było trochę za duże na DLC-ka. W ogóle podoba mi się sytuacja, w której robisz coś i się okazuje, że to za dużo na DLC-ka i robisz to jako standalona. To się na przykład w przeszłości u mnie nie zdarzało. Więc ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym. Ale wracając do tego, co u nas dalej tak naprawdę. My oprócz tego, że robiliśmy Robocopa, mało osób o tym wie. My też co-dewelopujemy z niemieckim Competition taki symulator mocno wyścigowy samochodowy Rennsport, który jeszcze tam sobie pobocznie idzie. I o tym w Polsce mało kto wie, za granicą więcej, więc tutaj wyczulam. No w Polsce, w polskiej banieczce Tokyo Drift jest teraz tak na tapecie, jak sobie tam poradzi na premierę, nie? Więc jakby tak, może dlatego. Bo nawet jak ostatnio Paweł Waszek był w Gaming na giełdzie, to tam jakby nawet się nie wspominało o tym, tak, że wy coś takiego robicie. Ta świadomość jest jakby mocno ograniczona, nie? Właśnie to już widać, że za granicą nas bardziej z Rennsportem kojarzą, a w Polsce jakby zapominają, że nie robimy tylko Robocopa, w zeszłym roku nie wydaliśmy i teraz sobie nie, dalej robiliśmy właśnie Rennsport, dalej tam właśnie się tworzą rzeczy, więc to nie jest tak, że też ten Steam to właśnie ten 120-140 osobowy, że też robi tylko tego Robocopa, nie? W tym momencie to też jest tam bardzo, bardzo podzielone naprawdę. Pytanie do gościa, jaki ticket size, jaki timeline się ale nie wiem, czy ty odpowiesz, jaki i tak nie odpowie, jaki ticket size, więc nie odpowiemy chyba na to pytanie. Powiadam, w Katowicach dzisiaj pada. No to dobrze. I pomidory są smaczne, a kasztany najsmaczniejsze. No i dobrze. I co dalej? Będziecie... Kiedy będzie Robocop w tej nowej serii filmowej? W sensie tej chyba mniej udanej? Nie, bo to chyba nawet nie... To są te same prawa, które wy macie do gry? Te ostatnie Robocopy? MGM, ale mówisz o Robocopach tych klasycznych, powiedzmy, do lat 91, 2, 3, czy ten Robocop, który wyszedł teraz chyba po 2010? Nie, ten właśnie ten ostatni, ten Refurbished 3, czy jakkolwiek nie nazwać, nie? Ten z czerwonym coś tam hełmem, nie? Tak, i z tym laserowym takim wizjerkiem tak naprawdę tam popierniczał. Wydaje mi się, że to też jest na licencji MGM-u. Natomiast myślę, że tego devowo się chyba nikt nie chwyciłby. To tak jakby chwycenie kabla 220V i liczenie, że cię pogłaszczy, a nie popieści. Więc nie, na pewno za to się nikt brać trzeźwy nie będzie. Natomiast Robocop pierwszy, którego byliśmy, Road City, to było właśnie tak pomiędzy jedyneczką, dwójeczką, nie? Pierwszy 1-2 tak naprawdę i teraz jeszcze ten expansion pack będzie dotyczył głównego takiego wielkiego budynku, w którym tam się będziemy wspinali i tak dalej i progresowali sobie. I to też jest właśnie gdzieś w okolicach tej pierwszej, drugiej części filmu tak naprawdę, więc tych bardziej udanych, bo trzeci Robocop już nie miał dobrego przyjęcia, już był zrobiony, że tak powiem, dosyć odpierdziel, skok na kasę i z tego, co ja kojarzę, nie wiem, czy to reżyser, czy scenarzysta, który właśnie trójeczkę zrobił i tak się chyba on napisał scenariusz, oni tak źle go zrealizowali, że on potem, nie wiem, czy to jest Miller, czy coś takiego, że on w ogóle z Hollywood, z filmów po prostu odszedł, nic nie robił i wrócił po chyba 20 latach i zrobił Sin City? Może i tak. Ja miałem takie, no to nieźle przeoraliście człowieka na 20 lat, czy ileś tam odszedł w ogóle z produkcji filmowej, żeby wrócić z takim mocno zmieniającą perspektywę filmem noir wtedy. Tak, który de facto zaczynał, czy był w tej takiej modzie wczesno-nerdowskiej troszeczkę i komiksiarskiej, tak? Kiedy to jeszcze before it was cool, tak naprawdę. Bo i Watchmeni są w tym samym segmencie i w sumie 300. A to był ten okres taki jeszcze przed Ironmanowy, czy tam, trochę przed, tak? No tak, to wyprzedziło więc ciekawy DC czas. Marvel era, tak naprawdę.
Tak, no to dziwne czasy. Zobaczymy, co teraz będzie z nowym Supermanem, ale dopóki to nie jest Henry Cavill, to i tak nie do końca w to wierzę. Też mnie to nie przekonuje akurat. No i dobrze, to teraz jakby wróćmy jeszcze do farmy w takim razie i do Chernobylite 2, jak już mieliśmy jakoś tam wrócić do tego, bo jak już sobie troszeczkę Tejona pokryliśmy i Robocopa, to co powiesz o swojej przyszłości i teraźniejszości kogoś innego, bo Chernobylite swoje 2 pieniądze na kilku zebrał, z recenzjami jest różnie, ze sprzedażą również. No i co teraz? Znaczy ja widzę dużo takich rzeczy, które moim zdaniem marketingowo troszkę są skutkiem, znaczy nie skutkiem, są przyczyną tego. Bo z jednej strony jeszcze ja w farmie kończyłem pracować, jak Chernobylite powoli już tworzył się. Zabawną sytuacją było to, że przyszedłem wtedy do All In Games, do publishingu do Krakowa i na pierwszym callu wydawniczym opiekunem Chernobylite'a, którego wydawał All In Games, zostałem ja. To było takie, cześć wszystkim. Więc Chernobylite'a, że tak powiem, kojarzyłem całego dalej i zwizualizujmy sobie, czym był Chernobylite pierwszy. To był FPS z elementami RPG-owymi, gdzie mieliśmy budowanie bazy, tam mieliśmy mutanty, mieliśmy żołnierzy, mieliśmy bardzo stalkerowy vibe, nie? I na tej zasadzie stworzyło się community, cały marketing też był mocno wokół stalkerowego tak naprawdę tak kręcony, więc ci ludzie już byli, ci ludzie mogli to znaleźć. No i co? No robimy sobie zbiórkę na Kickstarterze po tych latach, teraz Chernobylite 2. Tam się zebrało jakieś 800 000 plus, jeśli dobrze pamiętam. I to było ogłoszone drugim największym sukcesem polskiego Kickstartera, po bodajże drugi albo trzeci, po Superhocie bodajże, nie? Czy coś takiego, że bardzo, bardzo duża kwota zebrana i jestem zaskoczony, w sensie, bo nie spodziewałem się, że oni aż tyle zbiorą tak naprawdę, bo jakby znaki na to też było na pewno nie sugerowały tego. Było słychać też gdzieś tam na Twitterku, że to trochę było takie zaskoczonko, że to w ogóle aż tak wypaliło, nie? Im to też zrobiło marketing wtedy, bo zaczęli o nich pisać, nie? Polskie media pisały o tym właśnie jako drugi największy sukces na Kickstarterze. Zagraniczne media też na pewno pisały o tym. Dzięki temu im też demo na Steam Next Festie bardzo dobrze siadło, bo z tego co widziałem, tam ilość coverage'u, czy tam wiesz, na żywo, na YouTubie, na Twitchach, czy tam nawet ludzie, których ja tam oglądam, na przykład na Twitchu Bąkol na żywo grał i takie inne osoby tam sobie na bieżąco ogrywały i widziałem, że te liczby się zgadzały i ludziom się to w miarę przynajmniej w tym wycinku, który był zaprezentowany na Nextfestie, to się to podobało. I tak naprawdę Nextfest się skończył 3 marca. Oni premierę mieli kilka dni po Nextfestie. I tylko takie, co się stało? Ja miałem w ogóle szok. Ja sobie patrzę na Steam DB i tam bodajże 4 dni po premierze pokazywały im dane, że oni mieli sprzedanych kopii od 4 do 12 tysięcy. Oceny dosyć niskie i online graczy tam było 100 coś. Pik maksymalny, czy 200 graczy w pik coś. I ja miałem takie, co tu się stało? W sensie, jakie mechanizmy doprowadziły do tego, że gra, która na Nextfestie kilka dni wcześniej robiła piki normalnie tam kilkukrotnie wyższe i nagle na premierę tak naprawdę tych graczy jest mało i ja nie wiem jakim cudem to jest jeszcze dostępne, ponieważ w tierach, które były dostępne na Kickstarterze, były też rozdawane ludziom za wsparcie klucze. I ci ludzie dostali ten klucz dostęp w dniu premiery. To nawet z tych graczy, którzy byli tam bakujących, 2000 osób, które bakowały, oni sami by nabili te liczby jakby tego pika pierwszego, drugiego dnia, powiedzmy, skumulowanej jakby grupy graczy, a ich nawet nie było. Co tam się wydarzyło? No pierwsza recka na Steamie jest, że tak jakby wzięli wszystko, co było spoko ze starej gry i to wycięli, a zostawili wszystko, co nie było spoko. Dokładnie. I to jest to, dlaczego mówiłem na początku, zwizualizujmy sobie FPS-a z żołnierzami rosyjskimi i z mutantami, nazwijmy to takimi jakby mutanty, ale takie nazwijmy te potwory, takie czernobylite'owe, takie zielone, takie alieny podobne. I teraz nagle mamy
mamy third person, mamy elementy RPGowe, jakąś broń białą, przemielony świat w ogóle, jakieś wielkie mechy chodzące. Tak jakby nie wiem, gdzie tu padła decyzja o tym, żeby nazwać to Chernobylite 2. Jakby to byłoby coś tam of Chernobylite, nie? Albo coś, żeby to było w tym lore, w tym świecie jakoś zawarte, a tutaj ci ludzie, którzy zaufali jedynce, którzy się w niej zakochali, którzy tam słuchali radyjka, Czeki, Brieki, Damkę i tak dalej sobie oglądali, tutaj dostali zupełnie nowy gatunek i takie hola, co? Więc wydaje mi się, że tutaj na samym tym etapie po prostu właśnie, że jeśli Wojtek, który jakby chciał poeksperymentować z gatunkiem i zrobić nowy tytuł, no wyszło im jako grę, jako nowy gatunek, nowy gatunek, którym oni się nie poruszali wcześniej, wyszło im to naprawdę solidnie. Jeśli chodzi o samą grę, solidnie jako pierwsze podejście do tego typu gry dla nich. Ale nazywać to Chernobylite 2 to jest strzał w kolano z kalibru 12 jeszcze z rykoszetującą amunicją, nie? Czyli nie można graczy zaskoczyć, bo jak ich się zaskoczy pomimo mega marketingu i mega track recordu, tak, poprzedniej udanej gry, no to nie można graczom rzucić czegoś trochę nowego, tak. Ja pomijam już jakby, no, czy Myślę, tam na ile są problemy w gameplayu, ale... tak, bo jakby w to nie wchodziłem, nie wiem. Ale mniemam, że jakby recenzje, no, jakby trochę pokazują, że ten gameplay też chyba nie odpowiedział, bo gdyby nawet była tylko zmiana żanra, ale gameplay by się bronił, no to tam by nie było miksa i 200 recenzji, tak, tydzień po premierze. Tak, czy tam, no 200 recenzji to też jest dosyć niski wynik, który mocno sugeruje, że coś nie siadło, bo w przypadku takiej ilości community, który jest na Discordzie, powiedzmy z poprzednich lat, jakiś z Shadowblight i tak dalej, to chociażby zwykły komentarz: ej, siemanko, jak zagraliście, wrzućcie nam komentarz na Steamie, czy coś takiego, to samo już generuje olbrzymie liczby. Więc tutaj też... Ja ci powiem szczerze, że jakby o ile jakby no się poznaliśmy też w Parmie, tak to nazwijmy. Tak, i jakby... Bo wtedy Farma fokusowała się na World War 3, tak? I jak potem o Czernobylite usłyszałem, to sobie pomyślałem, bardzo spoko brzmi jako taki, wiesz, projekt panowski, trochę większy mod. Mi się absolutnie nie wydawało, że jest potrzebny kolejny Stalker / Metro na rynku. Ale jakoś tam sobie gra miejsce znalazła, ale pamiętam, że wtedy jednak 8 lat temu, czy tam ileś tam, wydawało mi się, że WW3 bardziej zgarnie rynek. No miał oczywiście swoje problemy, ale tak się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby w tamtym momencie najpierw zaczęli robić Chernobylite'a i na bazie jego potem kontynuację solidną, a te WW3 może dzisiaj by się bardziej sprzedało niż wtedy. Ale... Na pewno by się teraz lepiej sprzedało z tego względu, że chociaż nie do końca, bo teraz Delta Force wszedł. Konkurowanie z Delta Force'em w dniu dzisiejszym to też to było przecież nie do obejścia z tego względu, że nawet jak Delta Force wyszło, to ja pierwsze skojarzenia miałem. Czy to jest WW3, mamy, wiesz, pojazdy, mamy pancerne, mamy amunicję krążącą, mamy takie rzeczy, które z perspektywy czasu wtedy w WW3 były takie unikalne, bo nikt ich wcześniej jakby nie używał tych elementów w ogóle, wiesz, uzbrojenia tak naprawdę w grze, bo naprawdę mieliśmy broń, pojazdy, czołgi i podstawę taką właśnie battlefieldową, tam wchodziły nowe rzeczy, a teraz Delta Force weszło w tym, więc myślę, że tutaj konkurencja byłaby nie do przebicia z tego względu, że tutaj raczej finansowo nie szłoby nawet podskoczyć do pięt na przykład, nie? Natomiast jeśli wtedy, czy z perspektywy czasu Farma na WW3 zyskała, czy straciła? Ja bym się tutaj bardziej zastanowił, bo wydaje mi się, jak to oceniasz? Mi się wydaje, że finansowo to było dobrze, z perspektywy wtedy studia i do dzisiaj tak naprawdę, bo tam były z lat możemy sobie zobaczyć, że tam później był wydawca, później jeszcze było sprzedane IP, więc myślę, że to się jakby tam spięło wszystko. Natomiast nie wiem, czy marketingowo, PR-owo to było dobrze, bo pamiętamy ten release, który nie działające serwery, gdzie ludzie dość masowo zgłaszali właśnie, że WW3 było symulatorem loading screena, gdzie ludzie spędzali godzinę na tym, więc z perspektywy czasu też mogło sporo stracić na zaufaniu, czy to influ, czy jakichś mediów, bo później każda kolejna preska, która ci wychodzi, no to z tyłu głowy masz, prawda? To jest to. Więc a to nie coveruje, albo a to zostawię na późniejszy, wiesz, jakby nie wiem, niższy priorytet na przykład, zrobienie recki czy coś takiego.
Ja wiem, że to jest wyzwanie serwery i ogólnie gry multi, więc tutaj też kudo za jakby podjęcie się wyzwania, ale jednocześnie ma na jakąś dzisiaj... dziwną historię pytania się gatunków, których wcześniej nie robili i dowożą, trzeba przyznać, natomiast posiadają jakieś takie właśnie takie basicowe problemy właśnie, tu serwery, tu coś tam właśnie z tym RPG-iem właśnie, nie? Czy dobrajcie dwójce, tylko gdzieś się bierze w nich taka odwaga, której zazdroszczę im czasami, w sensie taka odwaga po prostu, wiesz, chudzia na judzia, skacze na główkę po prostu, łańska fantazja, musi się nam udać. Coś mają. Tylko wiesz, teraz jakby pytanie, co dalej z farmą, tak? Bo... co teraz? Jak tam ich giełda aktualnie wygląda tak naprawdę? Bo nie ukrywam, jakoś nie jestem fanem przeglądania, że tak powiem, wiesz co, ja też, ja nie wiem, czy tam swoich jakby... pracodawców. Natomiast... Czy tak się... jestem w stanie tutaj tą czerwony kolor, tak, czy mi tak wystarczająco dobrze wyświetli, ale pewnie nie jest za super różowo. Gra też nie była tania. Gra też raczej chyba nie była tania, bo to nie jest parę milionów. Znaczy spadło od tam 6 marca, teraz tam się ustabilizowało, tak, jakby, wiesz, to i tak jest od tego pika w 2001, czy nawet tam w styczniu 2019 roku, to i tak jest daleko, więc to chyba i tak whatevs, nie? Jakby się zastanawiam faktycznie nad jakby długoterminową strategią dla studia, tak? Które teraz ja bym im życzył, żeby im to na pewno życzyłbym im, żeby nie siadło im to, że tak powiem, na stabilność w ogóle studia, bo byłoby naprawdę szkoda studia, które chyba, że będą mieli teraz... Chyba, że będą naprawiać grę po prostu, tak? Może tam jest opcja nie mają wyboru ogólnie, bo nie mają wyboru raczej w tym momencie innego niż naprawianie właśnie Czarnoblighta 2. Natomiast mi by było bardzo szkoda, jakby tego studia w tej części polskiej brakło i już ci mówię dlaczego, bo po pierwsze to jest troszkę jakby oddalone w tej części Śląska, w której jakby nie ma aż takich nabicia, na przykład, nie wiem, Katowice, czy gdzieś tam tutaj mam, wiadomo, są jakieś Anszary i tak dalej i sobie działają, ale Gliwice są jakieś to Anszary. Przepraszam, w sensie, jak przykład nie? W sensie tutaj... Będę się z Hacy widział za parę dni w San Francisco, to przekażę. Nie. I Hacy znowu na Paksie albo gdzieś tam powie Dawid Biegun, a kto to? Już mieliśmy takiego mema po prostu w pewnym momencie, ale dobra. Nie, to przepraszam. Zasłużyłeś sobie, co jest. Zostaliście... Hacy, twoje studio zostało wypowiedziane jako pierwsze z wszystkich, nie tutaj, a nie jakieś na przykład Keyword Studio, które zajmuje dużo rzeczy dla game devu. Wiecie, że to nie zostało wymienione w ogóle w pierwszej kolejności. Tak, i zatrudnia więcej ludzi na Śląsku niż cała reszta razem wzięta. Tak, dokładnie, nie? Więc w ogóle. I widzę ich z okna w ogóle, ich logo się tak pięknie świecące na tym, Ja się dziwię, że wy ulicy Keywordsów nie macie tam oznaczonej gdzieś u siebie, Ale wracaj do tego, nie? W sensie dosyć egzotyczne miejsce, wydzielone od reszty Polski, jedno studio w Gliwicach i tak naprawdę, które dużo ludzi wyciąga z Politechniki, wciąga ich w game dev, jest tym takim pierwszym młynkiem, który ich wprowadza, więc ja myślę, że bo kto by nie chciał robić strzelanek, nie? Tak, FPS-y właśnie tam były wcześniej, wiesz, też Get Even były Deadfall jakieś i jakby Adventures tam wcześniej robione właśnie takie a la Indiana Jones, więc te gry od samego początku... Ale tak szczerze, tak szczerze wejdę w słowo. Były, ale tak teraz się zastanów, poza Cyberpunkiem, który jest spoko strzelanką, to tak i jakby wasze Terminatory, Robocopy, to tak naprawdę mamy... W sumie Dying Light też jest takim FPS-em, ale nie strzelankowym, stricte FPS-em. Tak. Mi się wydaje, że tak mamy brakuje takiego solidnego. Znalazłbym więcej. Ale możemy się cofnąć mocno w czasie i możemy rzucić Painkillerem. To właśnie, ale wiesz, to fajnie możemy sobie pogadać o planszówkach, o przygodówkach, tak? I jakby kiedyś też robiliśmy super przygodówki, dlaczego teraz nie robimy? Tak. To jest zupełnie na Ancient History, bo to już naście lat, więc nie ma to jakiegoś tam odniesienia. Ale tak naprawdę trochę jak dorastałem, mi się wydawało, że jak ktoś będzie robił gry w Polsce, to na pewno będą strzelanki, nie? W kraju, który tak kocha Counter-Strike'a, czy kochał, tak to nazwijmy,
wydawało mi się, że będzie robić się więcej tego typu gier, nie? Pomimo, że to teraz taki specyficzny segment troszeczkę, ale się zastanawiam, czy jeszcze mamy przed sobą jakiegoś wielkiego polskiego shootera, nie? Który nie jest... Wydaje mi się, raczej nie pojawia się coś takiego w głowie w ogóle, żeby było, więc też tam na pewno to jest jakoś kupiące. No i jeszcze wracając do tego, mają ciekawą rolę w game devie polskim, nie? Żeby też tak uczyć, mi się wydaje, też ludzi często z tym entry levelem, więc jakby gdzieś to zniknęli na Śląsku, ja jako, że tak powiem, lokalny patriota, no ubolewałbym nad tym, jakby ich to dziabło tam mocno, więc... No mówię, miejmy nadzieję, że no Deadlink, tak, to tu jakby był u mnie przecież ostatnio, jakby to jest dobry shooter, ale jednocześnie jakby to, że takiego shootera, który tam 1 milion kopii sprzedał, tak, no był Ghost Runner swoją drogą, ale to też nie do końca shooter, czy slasher. Bo akurat to jest tytuł, którego w ogóle nie śledziłem. Jak tam poszła w ogóle ten od Chmielarza w ogóle? Witch Hunter, tak? Nie, Witchfire, tak. przepraszam. Witchfire. Ogólnie tak, tam to jakby dobrze poszło. Tak, wiesz, w okolicach strzelankowo, nie? Mi to się tak kojarzyło teraz. Tak, no ja nie wiem, czy sprzedali 1 milion kopii ostatecznie, bo tam jakby nie wiadomo, bo jednak mieli pierwszą premierę na Epiku, a na Steamie dopiero chyba tam rok później, tak naprawdę, więc nie wiem, jakie są tam konkretne liczby. I to jest to, tylko jakby wiesz, wychodzi, że polskie strzelanki to Adrian Chmielarz i no, a potem Deadlink, no, więc jakby jest różnica skali, nie? Szczerze mi się wydawało, że będziemy do dzisiaj dorobimy się większej ilości strzelanek, ale też wiem, że jest jakby jakieś tam grono lubiących cyberpunka za to, jaką jest strzelanką, nie? I shooterem. A to jakby z kolei trochę zasługa byłego członka Złotej Piątki, byłego Counter-Strike'a w Soluka, który pomagał designować to w CD Projekcie. Akurat jestem fanem wszystkich elementów cyberpunka, z wyjątkiem właśnie strzelania, więc nie wypowiem się. Ja wiem, tak, to też słyszałem, że jakby to jest z jednej strony ludzie trochę to hejtują i jest jakiś tam following tego też, więc to dziwne. Ale może trochę naturalne w dzisiejszym świecie. To i dobrze, sobie podsumowaliśmy. Wierzmy, że farma sobie poradzi. Może przez długi ogon gry i jakby trochę operowanie gdzieś tam tym kryzysem i jakby wzrośnięcie na jakiejś tam poniekąd porażce, bo ona też może być ucząca. Więc tutaj powodzenia im życzymy w tym procesie. No tak raczej jak mówisz, skałpu sukcesu w backupie Cyberpunka raczej że nie liczmy na to, ale jednak niech się wzorują. Bici też jakoś powstają z kolan po Frostpunku 2. No tak? właśnie. No tam więcej było takich nieudanych release'ów, nawet nie wewnętrznie tworzonych, ale te zewnętrzne produkcje, które tam były właśnie, nie? Czy tam wyciężone, nie? Tak, ale to już jakby pomijając, zobaczymy, co będzie z Altersami, ale to wiesz, no wszyscy trochę walczymy, żyjemy z porażką na plecach, tak mi się wydaje. Czy jest się CD-pem, czy w kimkolwiek innym, czy bitami, czy no niech będzie hacem i game deckiem, tak, który też jest sukcesem, ale trudnym sukcesem. Krwią, tak, jakby to jest jakby to, nie? I teraz pytanie, wiesz, co dalej z tym zrobić, bo będziemy już powoli gdzieś tam się pakować. Chciałbym, żebyś mi powiedział ze swojej perspektywy tej takiej marketingowej, bo jesteś stricte marketingowcem od tylu ładnych lat. No tak jak wspomniałem na początku, już 9 rok leci, jestem przerażony tym. No i teraz jak widzisz tą naszą branżę game devową gdzieś tam rozwijającą się marketingowo i publishingowo, biznesowo przez te najbliższe parę lat. Bo ja jakby widzę masę studiów, które mają mega perspektywy, tak? Na poziomie studiów
AAA-owych, tak? Że takich kandydatów do wejścia na poziom AAA-owy jest w Polsce kilkunastu. I kolejnych jest kilkunastu, sporo. którzy chcą przeskoczyć z skali jakiejś tam Indie Premium A+ na AA. No, będzie tych To sytuacji bardzo dużo sporo, ale bardzo perspektywicznych firm. O, tak bym powiedział. nie będę ich wymieniał z nazw, natomiast myślę, że wiele z nich może się jeszcze zderzyć niebawem z tym, że po prostu braknie im funduszy ze względu na to, że są na giełdzie, że mamy tą sytuację, tą koniunkturę taką właśnie na pokerowe sprawdzam, gdzie rzeczywiście jeśli wcześniej nie odnosili sukcesów, będzie im się to kończyło, więc im finansowanie będzie się kończyło, więc tutaj będzie dużo bolesnych upadków i ja myślę, że spokojnie przez jeszcze rok, dwa będziemy widzieli jednak zamykające się studyjka. Ale jeśli chodzi o marketingowo, myślę, że Polacy dobrze kombinują, bo Tak. troszkę widzę na przykład game dev niemiecki w porównaniu z polskim. Game dev niemiecki bardzo ciśnie w staromodne, nazwijmy to agencje PR-owe właśnie, marketingowe, które te właśnie powiedzmy tam niemieckie, też nie wymieniając nazw, cisną mocno właśnie w media, w jakieś bardzo takie hardkorowe, stare, twarde właśnie podejście do marketingu, czyli właśnie jakieś coverage sponsorowany wśród właśnie jakichś media outletów, jakichś dużych, którzy oczywiście w mojej opinii poza takimi gigantami jak IGN i tak dalej pozostali z miesiąca na miesiąc tracą jakąkolwiek wartość dla dewelopera, który mógłby przeznaczyć jakiekolwiek pieniądze na promocję na przykład gry z takim medium. Wszystkie te starozachodnie game devy lecą mocno w reklamę, w jakieś pozycjonowanie, jakieś takie rzeczy i palą te budżety marketingowe w ilościach hurtowych na rzecz czegoś, co nigdy im się nie zwraca. Polacy, muszę przyznać, czy to jest spowodowane tym, że my od zawsze musieliśmy kombinować finansowo, bo nasze wszelkie branże, czy to właśnie filmy, z których ja tam pochodzę, czy gry, czy wszystko, zawsze, że tak powiem, pieniędzy nie było dużo. Nigdy nie byliśmy wielką branżą, która mogła się zachłysnąć tymi pieniędzmi. Zawsze kombinowali, czyli tutaj... To znaczy, pomimo, że nam się to przydarzyło, tak? Te zachłyśnięcie. Tak, ale chodzi o to, że mi się wydaje, że w Polsce mamy po prostu takie wyuczone, narodowe kombinowanie z pieniędzmi, żeby ich nie przepalać. Żeby rzeczywiście, jeśli mam, nie wiem, 1 000 000 złotych na marketing, to ja chcę wydać ten 1 000 000 złotych na marketing tak na pełnej piździe, że tak powiem. Czyli jeśli chcemy jechać na event, to jadę na taki event, który jest stargetowany z ludźmi, którzy grają w moją grę na przykład, nie? Czyli na przykład mam grę, która ma ludzi, nazwijmy to 30 plus, takiego typowego na przykład, nie wiem, nerda, który gra w planszówkę i coś tam, no to wtedy nie pojadę na Gamescom, tylko pojadę na PAXa, nie? Czy coś takiego, że oni jednak patrzą na to, gdzie jadą, gdzie wydają te pieniądze i wydają na influencerów coraz bardziej, co moim zdaniem chyba nieuchronnie nas czeka, że będziemy chyba tylko w to jechali i pewnie też widzisz to u siebie, że jednak pieniążki na influencerów się zwracają zupełnie inaczej niż wydawane gdzieś tam w jakieś media outlety, więc to jest bolesne. Ale z tymi eventami mi się wydaje, że to jest chyba takie najlepsze, co możemy robić, czyli targetować cholernie mocno, bo ilości targów nam też się zmniejszyły na świecie, nie? E3 już nam umarło, coś tam nam poginęło w Europie ale BlizzCon wraca, więc tam z dzisiaj chyba, tak mi się wydaje, albo jakiś leak, ale tylko gdzieś widziałem nagłówek. Będę oglądał konferencję stamtąd czy coś chyba w ramach mema po prostu, bo to, co Blizzard ma do zaoferowania aktualnie dla mnie jako dla gracza, przestało być istotne w 2016-2017 roku i może wyrażę to publiczny statement, ale no zawiedzie mnie tak bardzo, że chyba już nie zwrócą, jakby nie odzyskają mojego zaufania. Inaczej. Jeśli CDEP potrafił wyjść ze swoich problemów, ja wierzę, że jest na to, na Blizzard też metoda. I sugerujesz, że wykupią udziały i uniezależnią się. Nie. Ja myślę, że po prostu... No chyba, że zauważą u góry, że te lata takiego działania po prostu prowadzą ich mocno w dół i teraz na przykład, wiecie co, macie wolną rękę, spróbujmy w inny sposób, bo nasz nie wyszedł na przykład, nie? No to w tym przypadku tak, ja nie wiem, co dokładnie robią tam w środku, bo jakby też niedużo ogłaszają tak naprawdę, a minęło już sporo czasu od przejęcia i od Microsoftu i tak dalej. Diablo 4, no jak było, tak, w sensie może nie było idealne, ale jakby nie ma się czego wstydzić absolutnie.
I jednocześnie mi się wydaje, że tam na górze Blizzardzie nie trzeba nie wiadomo jakich geniuszy, tylko parę Nie, mi się wydaje... rozsądnie, stabilnie myślących głów, które powiedzą, okej, guys, mamy jakby kawałek swojego biznesu, który może być maszynką do robienia pieniędzy i niech sobie będzie. Bo w tego naszego WoWa, Rumble, tak, mobilkowego, to dzieciaki będą grały, bo będą grały, tak, bo jakby to jest spoko gierka, tak, ale wróćmy do tego hardkoru, nie, bo jakby tam nadal są ci ludzie, którzy czekają na nasze gry i jakby ludzie nadal się jarają, bo... sentyment. To są ludzie też, którzy to są wieloletni gracze, to jest takie, wiesz, tworzysz ty hardkorowego gracza, który teraz zagra grę i mówisz, tak kiedyś, nie? Hardkorowi gracze grają Diablo 2 i po latach dalej masz sentyment do tego Blizzarda, dalej ich gdzieś tam kochasz, bo gdzieś w serduszku siedzą. Więc to nadal jest takie nikt nie zrobił lepszego albo zbliżającego się do poziomu StarCrafta 2 kolejnego StarCrafta, tak? Nikt się nie zbliżył. No, tak. daleko. Tak, jest jakby do teraz Tempest Rising ma w kwietniu wychodzić, ale to nie jest ta sama liga moim zdaniem, nie? Bo jakby tak jak sobie pograłem, to taka, to spoko taka cała gierka luz. Tak? To nie jest hardcore RTS esport ready, tak? Więc jakby a że tych StarCraftów powstawały tam już chyba ze 2 czy 3, czy tam powstały i zostały zakopane, to tylko pokazuje jaka jest przestrzeń ku temu, więc myślę, że Redemption Story w ich przypadku może być nawet ciekawszy niż nam się jeszcze wydaje. Czego bym pewnie nam wszystkim życzył. Ja lubię branżowe comebacki, ja lubię rankingowe comebacki, bo one są takie optymistycznie nastrajające na przyszłość. Mi się wydaje, że one są takie naturalne, tak jak w Hollywood, nie? Robią film jeden, który przypadkiem wyjdzie, że jest fantastyczny, potem robią drugi, żeby powtórzyć sukces i tam zarobić pieniądze. Jak dobrze wyjdzie, to w większości przypadków statystycznych chyba dwójka i tak zawsze praktycznie wychodzi gorzej. No i potem trójkę, żeby zakopać IP i wróci z nim za 15 lat, bo wtedy dorośli pójdą ze swoimi dziećmi na ten film i powiedzą, patrz, to oglądałem, jak byłem w twoim wieku, bla, bla, bla. I chyba mi się wydaje, że w grach jest tak samo, że robimy grę i robimy je w cyklach po prostu sinusoidalnych, takich dekadowych. Gra IP, siemy IP i potem ucinamy, bo trzeba przez 15 lat odpocząć od IP, a potem z nim wrócić. Może nawet nie IP, myślę, że nawet i gatunek. No przecież wchodziły moby. No przecież tam był zrobiło się na Warcrafcie trójce był mod właśnie, żeby Dotę zrobić. Później powstał LoL, Dota, Heroes of Never, tam później wszystkie miliony, tam było Paladinsy i wszystko było to. Później wyszło jakieś tam King on the Hill, no to PUBG, coś tam i wszyscy wokół tego, więc no... Nie wiem, w którym miejscu teraz jesteśmy, czy tuż znowu przed mobą, czy jakkolwiek, ale nadal jesteśmy chyba w survivalowym świecie. Survivalowo-craftingowo, myślę, że jeszcze tu jesteśmy troszkę... Czekam, aż Farma zrobi shootera survivalowego znowu, teoretycznie, tak, więc jakby tylko przedłużenie tego, co już mają, co nie byłoby głupim pomysłem. Ale dobrze, Dawidzie, dużo żeśmy poruszyli różnych rzeczy z różnych kierunków. Dziękuję ci za to bardzo. Powiedz mi jeszcze na koniec, bo już jakby swoją tam predykcję troszeczkę gdzieś tam powiedziałeś, ale może jeszcze dołożysz do tego, gdzie widzisz polską tam branżunię za te parę, polską i globalną za parę lat. Jeśli może coś jeszcze dodać od siebie. Może trochę w perspektywie Tajona. Może... Życzeniowo, trochę patrząc na koniunktury, ja myślę, że polski game dev będzie nam ścigał i prześcigiwał niemiecki, z tego na przykład powiedzmy ten zachodnioeuropejski, ze względu na różne tam wahania, które u nich się dzieją. Nie wiem, czy powolutku nie będziemy kąsali Francuzów na przykład, bo to jest coś, co jest też w zasięgu i jeśli byśmy dawali to radę zrobić, mamy ku temu ludzi, mamy ku temu specjalistów, mamy ku temu dobre know-how, mamy ku temu, branżowo dobre stawki, nazwijmy to, i mamy ku temu dobre takie jakby możliwości. Musimy powalczyć o fajne IP-ki i myślę, że możemy
pozwojować świat. No, żebyśmy bo jakby możemy robić więcej niż Francja jako rynek. Zresztą już chyba robimy. Pomimo, że nie mamy Ubisoftu, ale francuskie gry dla Francuzów są bardzo artsy. A tutaj nie wiem, czy jesteśmy aż tak jakby do przodu. Jakby my jesteśmy chyba rynkiem produkcyjnym bardziej hardkorowym niż gier artystycznych, tak nazwijmy, czy nastawionych na design. A Francuzi mają jednak ten feeling, bo i komiks francuski i tak dalej, więc chyba troszeczkę czego innego oczekuję. Ale co uważam, że też włoskie studia mają całkiem podobny feeling. To też są raczej ładne gry niż hardkorowe gry. Ale z drugiej strony chyba i tak sprzedajemy globalnie, więc jak coś się spodoba dla Amerykanina i Chińczyka, to robimy. Z drugiej strony mamy bardzo duży patriotyzm Polaków, graczy, którzy kupują polskie gry. Tylko Francuzi również mają duży patriotyzm do kupowania własnych gier, ale mają bardziej zasobny portfel. Więc tutaj raczej nie możemy powalczyć z nimi w tej kwestii. Chyba, że zrobimy grę o Chopinie i może wtedy coś się uda. To już takie próby, nie wspominaj. CRPK, zaraz będą wyniki. Zobaczymy, co tam wyjdzie i czy ktoś zgłosił grę o Chopinie. Może jakąś autorkę, co pisała jakieś książki, może dofinansujemy, co? Ja myślę, że za te pieniądze da się zrobić naprawdę dobrą grę, więc oby nie tak dobrą jak inne gry związane z polskimi pisarzami. Ale to już trzeci odcinek sobie obiecuję, że nie będziemy gadać o Mighty Koi, ale może kiedyś. Nie kopmy leżącego. Myślę, że już jak mi się przypomni, to już będzie po wszystkim, po aferce i będzie można o tym na spokojnie porozmawiać. Ale to już po pewnie GDC. Na sam koniec powiedz mi jeszcze radę dla młodych, którą możesz dać jako jeszcze w miarę młody człowiek, ale już z problemami z plecami, jak to się mówi. Młodzi, aspirujący devowie, bądź ludzie, którzy chcą zostać devami, nie liczcie, że coś dostaniecie, róbcie dużo i nie unikajcie game jamów. Game jamy, małe projekciki, modowanko to jest dla was pierwszy kroczek do game devu, a jak już tu przyjdziecie, to się zadomówcie i spijajcie śmietankę i róbcie dobre gry. Liczę na was. Dziękuję bardzo. Dżemy często powracają, jak ktoś rzuca swoje rady, więc to chyba absolutny must have checkbox na starcie, wracając do HR-owych kwestii z początku dyskusji. Dziękuję ci, Dawidzie, bardzo za rozmowę. Bardzo fajnie, że się udało nam pogadać i macie mega perspektywę przed sobą jako organizacja. Więc trochę też dla ciebie zazdro, przy jakich projektach będziesz miał okazję sobie pracować przez te najbliższe lata. Więc działaj dobrze, have fun i wyciągaj sobie z tego najwięcej, ile tylko będziesz mógł. I cóż, i tak poza tym to pewnie widzimy się na digitalach, znając życie. Chyba, że może na reboocie w Chorwacji? Nie reboot nie. Reboot nie. Poza moim ale już niedługo się widzimy. Ale na pewno digitale. Dziękuję ci bardzo. Z państwem widzimy się dopiero za tam 2 tygodnie, bo teraz GDC, więc nie będzie mnie przez ten tydzień. Ale myślę, że potem wrócę z jakimiś tam informacjami, jak było w San Francisco i czy faktycznie branża ma problem, czy tylko tak się wydaje. Dziękuję ci jeszcze raz, Dawidzie. Trzymaj się. Powodzenia. Bezpiecznej podróży i samych sukcesywnych rozmów. Dobrze, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Ahoj. Cześć, na razie.